Cześć, witam Was serdecznie w odcinku, który potocznie jest zwany Q&A, czyli będzie to odcinek, w którym będę odpowiadała na Wasze pytania, które zadawaliście na moim Instagramie i na Instagramie Magdy. W tym odcinku też połączymy dwie rzeczy. Z jednej strony będę odpowiadała na Wasze pytania, a z drugiej strony będziecie mogli zobaczyć, jak wykonałam figurkę. Ta figurka powstała na tort urodzinowy mojego syna Krzysia i w trakcie tego mojego odpowiadania na pytania będziecie mogli popatrzeć, jak wygląda proces tworzenia takiej figurki. A więc nie przedłużając tego wstępu, zapraszam Was na cały odcinek. Słuchajcie, pierwsze pytanie, jakiej czekolady używasz? Jeśli chodzi o czekoladę, nie korzystam z czekolad, które można kupić w takich sklepach detalicznych. Wszystkie moje czekolady są kupowane w sklepach typowo cukierniczych. Najczęściej korzystam z czekolad firmy Sicao, Barima i z takiej czekolady firmy Terravita, która ma jakby taką swoją własną nazwę, Bellaria. I to są czekolady, z których ja korzystam. W większości są to już kuwertury, czyli te takie lepsze czekolady. To są czekolady, które ja bardzo lubię ze względu na ich opakowania, dlatego że są bardzo duże, no i też są świetne jakościowo. Z takich typowo sklepowych czekolad nie korzystam i tutaj myślę, że jeśli będziecie chcieli wiedzieć, jakie czekolady ze sklepu takiego normalnego można sobie kupić, które będą dobre, to tutaj zdecydowanie odsyłam do Magdy na jej bloga Słodki Pomysł, dlatego że ona tam o takich rzeczach mówi i ona informuje o tym, jakiej czekolady używa. Następne pytanie. Czy tynkujesz kwadraty dyskami? Rozumiem, że tutaj chodzi o torty w formie prostopadłościanu i nie korzystam z żadnych gotowych dysków. Mam swoje techniki, swoje sposoby na to, żeby to zrobić przyzwoicie, tanio i dobrze. Mam też taki kurs w formie wideo, więc jeśli bylibyście zainteresowani, żeby zobaczyć, jak wygląda ich przygotowanie, to jak najbardziej odsyłam Was do tego kursu. Można sobie go kupić, można sobie w zaciszu swojego domu spokojnie go wykonać. Tych dysków nie kupuję z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, są one stosunkowo drogie i to są takie produkty, które jak sobie kupicie na przykład średnicę, wymiary 15 na 15 cm, no to już nie zrobicie większego tortu ani mniejszego tortu, tylko to 15 na 15. Więc żeby na przykład zrobić tort o wymiarach 20 na 20, musicie kupować kolejne dyski. No i tak te koszty się piętrzą i to jest też coś, co potem docelowo wpływa na koszt finalny produktu, czyli tortu, no bo takie rzeczy też się oczywiście uwzględnia, więc ja z takich dysków gotowych nie korzystam. Mam swoje techniki, mam swoje sposoby, odsyłam Was do mojego kursu, który możecie znaleźć na stronie kursy.tortlowe.pl. Kolejne pytanie. Co myślisz o mascarpone w tortach? Co mam myśleć? To znaczy, co myślę? No myślę, że to jest produkt jak każdy inny. Przypuszczam, skąd wzięło się pytanie, dlatego że bardzo często na różnych grupach internetowych, na grupach na Facebooku i w wypowiedziach różnych osób pojawia się takie określenie, że z mascarpone jest coś nie tak, że mascarpone jest zagęszczaczem, a nie stabilizatorem i to akurat jest prawda, jak najbardziej. Dodanie mascarpone do śmietany powoduje zagęszczenie tego kremu. Ja bardzo często używam śmietany połączonej z mascarpone do swoich tortów i jak najbardziej tu jest wszystko ok. Te takie głosy, które deprecjonują trochę to mascarpone, pojawiają się bardzo często moim zdaniem w takim niefajnym kontekście. Wydaje mi się, że każda osoba, która robi torty, powinna znać inne możliwości robienia kremów, czyli nie tylko śmietana z mascarpone, ale przyznam Wam się szczerze, że przez wiele lat korzystałam właśnie z takich kremów. To była taka podstawa, od której ja zaczynałam. Zaczynałam od śmietany z żelatyną i to było jedyne, co potrafiłam zrobić. Później zaczęłam robić kremy ze śmietany i mascarpone i bardzo długo na nich pracowałam, ale później w miarę jakiegoś takiego mojego rozwoju i takiej chęci poznania innych rzeczy, znajdowałam przepisy na różnego rodzaju inne kremy, które są niekoniecznie z mascarpone, czyli można śmietanę sobie ustabilizować w zupełnie inny sposób. To, co ja robiłam na początku z żelatyną, jest jak najbardziej. Można sobie ustabilizować na przykład czekoladą, więc tych możliwości jest dużo, zaczęłam z nich korzystać i to jest bardzo fajne. Uważam, że każda osoba, która robi torty, powinna znać inne kremy, ale to nie znaczy, że nie może używać mascarpone. Ja Wam powiem, że swego czasu była taka sytuacja, w której jednej z takich bardzo zdolnych torciar zarzucano, że jest królową żelatyny, bo do wszystkich śmietan, do wszystkich kremów używa żelatyny i była wyśmiewana, tak jak teraz wyśmiewane jest mascarpone. I uważam, że to nie jest fair, uważam, że to nie jest okej. Uważam, że każdy powinien robić po prostu po swojemu. Jeśli Wam smakuje i te kremy są okej, są stabilne dla Was, dobrze się z nimi pracuje, to jak najbardziej możecie je robić. Więc co myślę o mascarpone w tortach? Myślę, że są okej i jeśli chcecie je robić, to je
róbcie, ale pamiętajcie o tym, że warto poznać inne kremy cukiernicze. Są kremy, które są tworzone na bazie na przykład budyniu, są kremy, które są robione na bazie masła i w dalszym ciągu są fajnymi, bardzo smacznymi kremami, więc można poznać sobie coś innego, ale mascarpone jak najbardziej jest ok. Kolejne pytanie, ile lat robisz torty? Słuchajcie, moja przygoda z tortowaniem zaczęła się wtedy, kiedy urodziłam swoje pierwsze dziecko, czyli z moją córkę Zuzię, i wtedy zaczęła się przygoda z tortami, ponieważ chcąc po prostu zamówić kiedyś tort, oczywiście z fantazją, jak to młoda mama chciała dla córeczki wszystkiego co najlepsze, chociaż mam wrażenie, że nie dla córeczki, tylko bardziej dla siebie. Wtedy poszłam sobie do takiej bardzo znanej cukierni u nas w Krakowie. Chciałam zamówić tort, okazało się, że był koszmarnie drogi. No i postanowiłam, że zrobię go sama, więc ta moja przygoda zaczynała się już ponad 15 lat temu i tak trwa do dzisiaj. I to jest przygoda mojego życia, której się nigdy w życiu nie spodziewałam. Czy ten kancik, co jest na szkoleniu, można robić na każdym rodzaju tynków? Moja technika tynkowania na taki idealny kancik, piękną górę i piękne boki jest właściwa w zasadzie dla każdego rodzaju tynku, którego chcecie użyć, o ile jest to tynk, który twardnieje w lodówce. Ja nie stosuję metody obcinania tynku, ale to twardnienie tynku jest nam potrzebne w troszeczkę w innej formie do czegoś innego. Natomiast jeśli użyjecie ganaszu, kremu na mleku skondensowanym, kremu typu Milky Way, czy jakiejkolwiek wariacji na temat masła, czy czekolady, to jak najbardziej ta technika jest właściwa dla każdego rodzaju tynku. Ja najczęściej, przyznam się szczerze, pracuję na kremie na bezie szwajcarskiej, dlatego że jakby tutaj relacja kosztu wytworzenia takiego kremu do tego, jaki jest efekt, jest dla mnie jak najbardziej akceptowalna, więc najczęściej pracuję na kremie SMBC, czyli Swiss Meringue Buttercream. Natomiast bardzo często pracuję na kremie, który jest tak zwanym ganaszem udawanym, czyli mamy połączenie czekolady i masła, bądź czekolady, śmietanki i masła. I to też jest krem, na którym ja pracuję. Ale jeśli pracujesz na jakimkolwiek innym kremie, to ta technika będzie właściwa również dla niego jak najbardziej. Natomiast ta technika niespecjalnie nadaje się na przykład do tynkowania tortów, które są pokryte śmietaną. Tutaj ta technika nie zadziała, ale te wszystkie takie do typowo artystycznych tortów, kiedy musimy mieć perfekcyjny kancik, kiedy musimy musimy mieć możliwość takiego fajnego przewiezienia tortu i dekoracji i w ogóle, no to do tych kremów maślanych jak najbardziej się nadaje. Natomiast jeśli chcecie posłuchać sobie takiego większego wywodu na temat tego, jakich kremów używać i co ja o nich myślę i jak one wyglądają, to zapraszam Was do odcinka, w którym z Magdą poruszałyśmy właśnie ten temat. Kolejne pytanie, ono się pojawiało bardzo, bardzo często. Kiedy nowy grafik szkoleń i co będzie? No słuchajcie, niezmiennie zostaje nam tutaj w naszym programie tort dwupiętrowy, tort trzypiętrowy i tutaj wspomnę o bardzo ważnej rzeczy. Nie prowadzę szkoleń już z tortów jednopiętrowych i bardzo często ktoś się martwi, że w momencie, kiedy chce się nauczyć podstaw, no to ten tort dwupiętrowy to już jest dla niego na początek za dużo. Ja osobiście, przyznam Wam się szczerze, po tylu latach pracy i miałam też takie szkolenia z tortów jednopiętrowych, przyznam Wam się szczerze, że uważam robienie szkolenia z tortu jednopiętrowego za, może nie, że bezsensowne, ale uważam, że 2 piętra od razu są zdecydowanie lepsze, bo w ciągu jednego dnia jesteście w stanie jakby zobaczyć i spróbować wykonać tort, tak jakby od podstaw, łącznie z tymi 2 piętrami i przy okazji uczycie się tego wszystkiego podwójnie, dlatego że z jednej strony składacie od momentu pokrojenia biszkoptu przez przełożenie kremem, frużeliną, składacie sobie taki tort. Oprócz tego, i robicie to 2 razy, to jest też bardzo ważne, dlatego że wtedy macie możliwość powtórzenia. Bardzo często jest tak, że osoby, które przychodzą do mnie na szkolenie, dla nich najlepszą formą nauki jest powtórzenie. Zrobienie tego pierwszego piętra to jest taka sytuacja, w której robisz to pierwszy raz, powtarzasz, przepraszam za określenie, ale bardzo często go używam, trochę jak małpka. Ja coś pokazuję, ty powtarzasz, ja pokazuję, ty powtarzasz i nie bardzo tutaj włączony jest tryb myślenia. Zapisujecie sobie, robicie notatki, kręcicie filmiki, ale jakby ten pierwszy tort, on jest taki powtórzony trochę po omacku. Znaczy ja pokazuję, jak wy to robicie, powtarzacie, ale nie zapamiętujecie tego tak dobrze, dlatego drugie piętro, które składamy, już jakby zostawiam was w cudzysłowie samych z tym, no nie do końca samych, bo cały czas kontroluję ten proces, ale już wtedy możecie bez takiego powtórnego pokazywania zrobić to raz jeszcze, żeby sprawdzić, ile zapamiętaliście z tego pierwszego piętra.
No i wtedy macie to już wszystko zrobione 2 razy. Potem uczymy się zrobienia kremu i następnie tynkowania. I znów nie tynkujemy tylko raz, tylko za pierwszym razem tynkujemy z moimi dużymi podpowiedziami, ja podchodzę, pomagam. Natomiast to drugie piętro tynkujecie już prawie samodzielnie i jesteście w stanie wyłapać, o czym zapominacie, co idzie nie tak. Ja jestem w stanie wam powiedzieć, tutaj popatrz, to jest źle, tu musisz poprawić. I to też jest bardzo fajny proces uczenia, dlatego ja nie chcę już robić tortów jednopiętrowych na szkoleniach. Te torty dwupiętrowe moim zdaniem zdecydowanie bardziej się sprawdzają, albo 3-piętrowe, wtedy jest to szkolenie 2-dniowe. No i wtedy jakby już nabieracie takich dużo lepszych umiejętności. Osoby, które były u mnie na szkoleniu, mogą pewnie potwierdzić, że wygląda to w ten sposób, że pierwsze piętro tynkuje się jako tako, a każde kolejne wychodzi coraz lepiej, więc to jest fajna metoda, więc na pewno, wracając do pytania, kiedy nowy grafik i co będzie, na pewno będzie tort 2-piętrowy i na pewno będzie tort 3-piętrowy, na pewno będą moje techniki dekorowania, czyli będą kwiaty maślane, papier waflowy, malowanie na tortach i tutaj a propos malowania na tortach też trochę się rozwlekę, dlatego że mamy 2 techniki malowania, mamy technikę malowania akwarelową i masłem kakaowym. To szkolenie z masła kakaowego jeszcze nie jestem pewna, czy zrobię je ponownie w formie takiej stacjonarnej, dlatego że ono znowu jest dostępne już w formie wideo i taki kurs można kupić również u mnie na stronie kursy.tortlowy.pl. Tam możecie sobie to szkolenie kupić i sobie je zrobić, natomiast technika malowania akwarelą planujemy też w formie wideo, ale nie potrafię wam powiedzieć, kiedy tak naprawdę nam to wyjdzie, więc malowanie akwarelą na pewno w kolejnym sezonie też się pojawi. No tak jak mówiłam, kwiaty i waflowe i z papieru waflowego na pewno też będą. No i mamy nowość tutaj, bo będzie nowość, już w wakacje rusza pierwszy kurs. Taki kurs dla osób, które mają problem z tym, żeby zrobić dobrą chrupkę, dobry krem, dobrą żelkę. Będę uczyła na tym kursie, jak wykonać kremy, które są wykonywane na bazie śmietany. Będzie krem cukierniczy, będzie krem na bazie masła. Będą różne smaki, więc będziemy mieć też taki kurs. Będę tam będę też pokazywała i będziecie samodzielnie wykonywać sobie chrupki i żelki. I będzie tam też ta moja chrupka, którą mogliście zobaczyć u Magdy na jej relacjach, która się bardzo dobrze kroi, która nie jest takim twardym dyskiem, tylko czymś zupełnie innym, a nadal jest chrupiąca, więc będzie też to. No a jeśli chodzi o nowy grafik wakacyjny pojawi się z początkiem czerwca, bo zazwyczaj w wakacje nie robiliśmy szkoleń, natomiast w tym roku jest lekka zmiana, będę miała trochę więcej czasu, dlatego że też moja forma pracy, jeśli chodzi o pracownię i wykonywanie tortów, bardzo się zmienia, więc będę miała więcej czasu na szkolenia, więc z początkiem czerwca będzie nowy grafik, będzie można sobie zobaczyć i ewentualnie zapisać się na szkolenie i bardzo Was serdecznie zapraszam, bo moje szkolenia są takimi szkoleniami, jednymi myślę, że z nielicznych, jeśli nie jedynym, ale nie, może jednym z nielicznych, gdzie na tym szkoleniu wykonujecie swój tort. Bez względu na to, jaka jest to technika i co robimy, to w zasadzie od początku do końca pracujecie samodzielnie. Nie ma żadnej pracy grupowej. Nie pracujemy w grupach. Nie dzielimy się, że jedni robią jedno, drudzy robią drugie. Jak jest to szkolenie, które, znaczy ono jeszcze go nie ma, ono było prowadzone tylko w formach indywidualnych, ale teraz będzie też prowadzone w formie grupowej. Będą małe grupy 4-osobowe i tak naprawdę wszystko, biszkopty, kremy, żelki, chrupki, wszystko robicie sobie sami. Pod moim oczywiście okiem, więc będą wszystkie sprzęty, każdy pracuje samodzielnie, więc myślę, że te moje kursy są o tyle fajne, że tak naprawdę robicie te torty sami. Bierzecie go sobie do domu, czyli jak ktoś przychodzi na tort 3-piętrowy, to ten 3-piętrowy tort zabiera sobie do domu. Jeśli ktoś przychodzi na 2-piętrowy, zabiera do domu. Jeśli ktoś przychodzi uczyć się malować, no to wtedy tort jest już gotowy, złożony, bo on też z takich kwestii czysto technicznych musi być wcześniej złożony. Natomiast sam temat naszego szkolenia, czyli malowanie, robicie samodzielnie, całkowicie samodzielnie. Kwiaty z kremu maślanego, też torcik jest gotowy, no bo to nie jest temat naszego szkolenia, ale kwiaty wykonujecie samodzielnie. Papier waflowy znowu samodzielnie, więc wszystkie te moje szkolenia są takie, że będziecie mogli sami wszystko od A do Z przeprowadzić na swoim torcie. Myślę, że odpowiedziałam na to pytanie dosyć wyczerpująco, nawet się chyba trochę rozwlekłam, mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało. Przechodzimy dalej. Na jakim rodzaju tynku wykonuje się kancik na szkoleniu? No to wcześniej wspominałam. Ja pracuję na kremie Swiss Meringue Buttercream, czyli krem na bazie szwajcarskiej, ale tak jak wspominałam też wcześniej, można ten kancik i to tynkowanie wykonać na każdym kremie. Kolejne pytanie, jak transportujesz torty? No słuchajcie, jak ktoś ma pracownię i ma dużo zleceń, no to zazwyczaj porywa się na to, żeby zakupić, wydzierżawić, wyleasingować, wynająć samochód chłodnia. To jest sytuacja idealna
Natomiast no, przewożenie w samochodzie chłodni jest naprawdę bardzo komfortowe, dlatego że tak naprawdę cały czas jest zachowany ten ciąg chłodniczy, ale mogę Wam podpowiedzieć, jeśli jest to dla Was zbyt duży wydatek, bo taki samochód chłodnia bardzo, bardzo dużo kosztuje, to istnieje coś takiego jak styroboksy i lata temu ja z tych styroboksów korzystałam. One teraz są w różnych formach i jest dużo łatwiej, dlatego że są mniejsze, większe, na duże weselne torty, na małe. Jest firma, która takie styroboksy wykonuje, jak dobrze pamiętam, to jest Styrodek, a oprócz Styrodeku na pewno jeszcze są inne firmy, które takie styroboksy wykonują, więc możecie się do nich zwrócić. To są takie styropianowe, wielkie pudła, do których wkładacie sobie tort i naprawdę uwierzcie mi, że w tych styroboksach spokojnie można bardzo długo przewozić torty. Można sobie tam ewentualnie jeszcze na przykład włożyć suchy lód albo jakieś można kupić na przykład w Ikei albo w innych sklepach takie wkłady do lodówek turystycznych, można sobie tam jeszcze włożyć, ale powiem Wam tak, jeszcze za czasów, kiedy ja ze swoimi szkoleniami jeździłam po całej Polsce, to bardzo często przewoziliśmy, nie mieliśmy samochodu chłodni, tylko przewoziliśmy normalnym dostawczym samochodem nasze produkty i bardzo często z Krakowa na przykład do Goleniowa musieliśmy jechać z tymi naszymi już złożonymi tortami i one wszystkie były przewożone właśnie w tych styroboksach i słuchajcie, no to do Goleniowa to jest dobrych kilka godzin, nie pamiętam, 7, 8, a jeszcze jak się trafiły korki, to jeszcze dłużej i przewoziliśmy i one przyjeżdżały na miejsce całkowicie zimne. Także te styroboksy są naprawdę świetną opcją. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Tak jak mówię, jeśli macie pracownię, no to warto zainwestować albo właśnie w samochód chłodnie, albo w te nasze styroboksy. A tutaj mogę jeszcze dopowiedzieć, bo czasami ktoś mnie pyta, jak moi klienci przewożą sobie torty. Ja zawsze klientom tłumaczę, w jaki sposób trzeba taki tort przewozić. Po pierwsze, polecam zawsze, ale to zawsze, bagażnik. Oczywiście w bagażniku ma być porządek, tak? Nie może być tak, że tam się wala, sterta różnych innych rzeczy, które mogą ewentualnie uderzyć w ten nasz karton, ale bagażnik jest najbezpieczniejszym miejscem, jest płaski, wstawiamy go sobie tam, zabezpieczamy, żeby się nie przesuwał i w ten sposób polecam przewozić. Ewentualnie przed przednim siedzeniem pasażera, natomiast wtedy trzeba pamiętać o kilku rzeczach. No po pierwsze, pasażera nie może tam być, no bo ten tort musi nam bezpiecznie przed tym siedzeniem być umiejscowiony, tak? Musi bezpiecznie stać. Druga kwestia, włączamy klimatyzację, ale na zimno, a nie na ciepło, bo czasami komuś się zdarza, że wpadnie na pomysł, że skoro można przed przednim siedzeniem pasażera sobie trzymać ten tort, a mamy zimę, to sobie włączy ogrzewanie na nogi najczęściej. No i wtedy wiadomo, całe to ciepło idzie na tort, to nie jest dobra opcja. Musi być ustawiona klimatyzacja na zimno i wtedy śmiało możecie przewozić sobie przed przednim siedzeniem. Dobrą opcją na pewno nie jest przewożenie na kanapie tylniej, dlatego że zazwyczaj kanapy nie są proste, tylko są lekko pod skosem, co oznacza, że nasz tort jest pod skosem i może się przesunąć. Jeśli jest więcej niż jedno piętro, może nam coś popękać, więc to nie jest najlepsza opcja. Kolejne pytanie. Jeśli wydajesz tort na przykład w piątek, to czy może on być na imprezę na przykład w niedzielę dopiero? No to zależy. To zależy, kiedy został wykonany, co jest w środku, jak jest transportowany, jak zostanie przewieziony. Więc tutaj tych takich zmiennych jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o to, czy z piątku na niedzielę czy są takie torty, które można w ten sposób przechowywać, to jak najbardziej są. Natomiast no, tutaj bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne, więc to, jak długo można tort przechowywać od momentu wykonania kremów do momentu spożycia, zależy od tego, jakie macie w środku składniki, jakie macie kremy. Wiadomo, że kremy na bazie śmietany mogły być przechowywane krócej, ale to też zależy, czy to jest tylko śmietana z żelatyną, śmietana z mascarpone, czy już śmietana na przykład z czekoladą, albo czy jest dodatek na przykład owoców. Więc tutaj jest zbyt dużo zmiennych, żebym ja była w stanie dokładnie, precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma nigdzie wytłumaczonych takich podstaw, co to na przykład ganasz, pralina, takich podstawowych pojęć. No nie ma. Znaczy, nie, że nie ma, ale ciężko jest takie rzeczy znaleźć, więc ja sobie tutaj to notuję jako taki kolejny odcinek, w którym takie rzeczy możemy sobie z Magdą omówić. Myślę, że bardzo dobrą opcją by było, gdybyście w komentarzach napisali, co Was interesuje, jakie pojęcie wyjaśnić, bo nam wtedy też będzie łatwiej. Dla nas, w szczególności dla mnie, sytuacja wygląda w ten sposób, że dla mnie pewne rzeczy wydają się po prostu jasne i są to rzeczy, które dla mnie nie wymagają wyjaśnienia, ale mam świadomość tego, że osoby, które dopiero zaczynają z tortami i w ogóle z tym takim cukiernictwem, no to pewnie wielu rzeczy nie wiedzą, więc śmiało piszcie w komentarzach, jakie konkretnie pojęcia Wam wyjaśnić i na pewno z Magdą zrobimy taki odcinek. Będzie to fajny odcinek, bo dużo rzeczy
jakby odpowiedzi na takie pytania trzeba szukać gdzieś tam w czeluściach internetu albo w książkach. Nie każdy ma taką możliwość, chęć i dostęp do pewnych rzeczy, więc śmiało piszcie. Kolejne pytanie. Kto wylizuje miski? W mojej pracowni nikt nie wylizuje misek. To znaczy my już wszyscy, cała moja rodzina, mamy dosyć tych kremów, dosyć tego wszystkiego. Jedyne co to robię, to próbuję oczywiście, bo muszę. Natomiast co do zasady nie wylizujemy misek. Nie wiem jak u Magdy, myślę, że u Magdy znajdą się chętni, bo zapewne i mąż i chłopaki, czyli synowie Magdy pewnie z przyjemnością wylizują miski. Natomiast u mnie już misek się nie wylizuje. Nie wylizuję. Nie widać tego po mnie co prawda, bo wyglądam jakbym notorycznie wylizywała, ale nie wylizuję, bo już mam ich przesyt. Po wielu latach pracy w tej branży po prostu człowiek ma już dość. Kolejne pytanie, przepraszam. Jaką polecasz paterę dobrą, ale nie za miliony, czy się tak da? Słuchajcie, patera obrotowa jest podstawą. To jest tak, że jeśli chcecie w miarę szybko nauczyć się dobrze tynkować, robić to dobrze, sprawnie i się nie martwić różnymi rzeczami, tym, że coś wam tam lata, coś nie wychodzi, to dobry talerz to jest taka podstawa, to jest taki must have. Musimy mieć dobry talerz. Ja przyznam wam się szczerze, że jak zaczynałam swoją przygodę z tortami, na początku nie miałam żadnego talerza, potem kupiłam sobie taki piękny, drewniany, duży talerz, który był tak naprawdę deską do serów i kupiłam ją w Ikei. I przez wiele lat na niej pracowałam. Ona miała taki problem, że myślę, że do teraz tak jest, bo to jest deska do serów, a nie do tynkowania. Ona się bardzo chybocze. To jest taka deska, która jak coś zaczyna na niej robić, na początku ona działa całkiem przyzwoicie, potem z czasem jak się zaczyna wyrabiać, to po prostu zaczyna nam latać i ona po prostu w pewnym momencie zaczęła mnie już wkurzać i z racji tego przerzuciłam się na coś innego i kupiłam sobie taki najtańszy możliwy talerz. Był to taki biały talerz, który kupiłam chyba na Allegro za 20 zł i to był talerz, który był moim przyjacielem przez wiele, wiele lat. One miały jedną podstawową wadę. Nie kręciły się tak, jak powinien się kręcić talerz obrotowy. Bardzo często się zacinały, gdzieś tam przeskakiwały, ale umiałam na nim tynkować. No jakby nie miałam za bardzo wyjścia, bo wtedy jeszcze takie talerze, takie profesjonalne były mało dostępne i były koszmarnie drogie, kosztowały po kilkaset złotych, więc jakby na tym białym talerzu, takim zwykłym z Allegro bardzo, bardzo długo tynkowałam i też się dało, ale było to męczące. W szczególności, kiedy stawiałam na nim na przykład bardzo, bardzo ciężki tort, no to wtedy to wszystko mi tam gdzieś latało i nie zatrzymywał się ten talerz, nic nie chciało się ładnie tynkować, więc dało się to ogarnąć i może dzięki temu teraz tynkuję tak dobrze, jak tynkuję, bo po prostu musiałam sobie znaleźć sposób na to. Natomiast teraz mamy ten wybór zdecydowanie większy i jest mnóstwo firm, które robią fantastyczne talerze. Ja mam talerz, który kiedyś dostałam i jest moim numerem 1, ale nawet nie będę wam mówiła, co to za talerz, bo już nie jest produkowany, ale jest fantastyczny. Z takich talerzy, które teraz można kupić, polecam wam talerz, który można sobie kupić na przykład na chińskim serwisie AliExpress. I ten talerz ma średnicę 30 cm i on jest naprawdę bardzo fajny. To jest talerz, który ja bardzo lubię i bardzo często na nim pracuję. My też na szkoleniach na nim pracujemy. I to jest talerz, który jest wytrzymały, wytrzymuje duże obciążenia, bardzo go lubię, płynnie się kręci. Natomiast on kosztuje w okolicach 200 zł, więc to jest spory wydatek. Ale śmiało możecie sobie kupić taki talerz, który można aktualnie kupić w Ikei. Mam nadzieję, że uda mi się zamieścić zdjęcie tego talerza. Ten talerz ma taki ciężki, kamienny blat. Bardzo dobrze się kręci. Kiedyś jedna z kursantek przywiozła do mnie na szkolenie ten talerz, żeby mi pokazać, czy on będzie dobry. Ja sobie go wypróbowałam, wytynkowałam na nim tort i uważam, że jest bardzo dobry. Kosztuje w okolicach chyba 140 zł, więc cena jest całkiem. Natomiast już tańsze talerze nie do końca. Pamiętajcie, że talerz musi być wysokim talerzem, czyli nie może być takim płaskim, bo czasami można znaleźć takie płaskie, niskie talerze. Ja ich bardzo nie lubię i mnie się na nich dobrze nie tynkuje, więc ich nie polecam. Ale wydaje mi się, że ten z Ikei będzie dobrym rozwiązaniem. Niestety osoba, która zadała to pytanie, nie napisała, co to znaczy nie za miliony, bo dla jednego miliony to będzie 100 zł, a dla drugiego będzie to 500 zł, więc tutaj tak polecam. Talerz z Ikei super, ewentualnie te właśnie z AliExpress, one też są do kupienia w polskich sklepach, więc jak coś to można. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o te talerze. Przechodzę do następnego pytania. Czy prowadzisz szkolenia indywidualne? Tak, prowadzę szkolenia indywidualne. Wtedy temat jakby doprecyzowujemy sobie tak naprawdę w obszarze, który was interesuje. Oczywiście jest to kwestia tego,
jak długo taki kurs będzie trwał, bo są osoby, które przyjeżdżają na taki kurs na 1 dzień, na 2 dni, na 3 dni, w zależności od tego, jak wiele mamy zrobić. To jest bardzo fajna forma, bo mamy szkolenia grupowe i indywidualne. Przy indywidualnym jestem tylko i wyłącznie dla Was i takie szkolenia, wydaje mi się, że dla osób, które na przykład nie lubią towarzystwa innych ludzi, nie czują się komfortowo, kiedy ktoś obok nich robi to samo i jakby bardzo tą osobę to stresuje, no to jest dobre rozwiązanie. Ja takie szkolenie prowadzę jak najbardziej. Mam też na mojej stronie www.tortlowe.pl całą informację o takich szkoleniach, więc można sobie tam zajrzeć, no i w razie czego napisać maila i wtedy możemy ustalić już jakieś takie konkrety. Następne pytanie. Torty z jakimi ozdobami lubisz wykonywać najbardziej? Słuchajcie, zacznę od tego, że ja mam taką zasadę, że moje torty zawsze są dekorowane rzeczami, które są wykonane z mediów, które są jadalne. Na moich tortach nie znajdziecie rzeczy też powtarzalnych, takich, które są wykonywane taśmowo, gdzieś tam produkowane, na przykład jakieś kwiaty z papieru waflowego, które można sobie gdzieś tam kupić. Takich rzeczy u mnie nie ma. Ja dekoruję zawsze rzeczami, które są robione przeze mnie ręcznie. Nie korzystam z żywych kwiatów, nie korzystam z wydruków cukrowych, nie korzystam z opłatków waflowych. Te wszystkie torty, które mają jakieś grafiki u siebie, na sobie, to są torty, które ja maluję własnoręcznie. Kwiaty z papieru waflowego wykonuję własnoręcznie. Kwiaty z kremu maślanego wykonuję własnoręcznie. I tak powiem Wam szczerze, że to pytanie jest, jakie lubię najbardziej wykonywać. Nie mam czegoś takiego, co lubię najbardziej. Każdą z tych technik bardzo, bardzo lubię. Chociaż przyznam Wam się szczerze, że zaczynałam od tortów i od kwiatów z kremu maślanego. To było takie pierwsze moje, bo wiecie, 15 lat temu to był w ogóle inny świat tortowy. Potem ten świat dekoracji cukierniczych bardzo się rozwinął i bardzo poszedł do przodu, ale zaczynałam od kwiatów z kremu maślanego i mam do nich chyba największy sentyment. Bardzo je lubię wykonywać, bo wtedy pięknie można sobie tort po prostu pokroić, nie trzeba ściągać dekoracji. Bardzo lubię malowanie, bo ono jest takie artystyczne i można się trochę wyżyć. Kwiaty z papieru waflowego też są cudowną dekoracją, którą można sobie wykonać wcześniej i może sobie czekać na ten moment, kiedy będziecie wykonywać tort. Więc w zasadzie każda z tych technik jest dla mnie super. Kwiaty szpatułkowe, to też zaliczam trochę do kwiatów z kremu maślanego. No i co? No może mogę powiedzieć, co lubię najmniej robić. Na przykład nie przepadam za koronkami. Mimo że je robię oczywiście jak najbardziej. Też mam takie szkolenie w formie wideo, to możecie sobie też na mojej stronie kursy.tortlowe.pl zobaczyć. Mam taki kurs z wykonywania tych naszych koronek na 2 sposoby. Jedno z użyciem takiej masy, która jest robiona na bazie CMC, natomiast druga na bazie resztek z papieru waflowego, w zasadzie bezkosztowa, więc też możecie sobie to zobaczyć. Ale tą dekorację lubię najmniej, dlatego że ona jest powtarzalna. Mimo że robię ją samodzielnie, no to mamy maty do koronek, które jakby są zawsze takie same, więc jakby to lubię najmniej, natomiast całą resztę uwielbiam. Każdy rodzaj dekoracji lubię tak samo. Kolejne pytanie, czy poprowadzisz szkolenia w Warszawie lub Szczecinie? Raczej nie. Takie szkolenie mogłoby być do przeprowadzenia tylko w takim wypadku, kiedy zebrałaby się grupa taka minimum 10-osobowa, która byłaby pewna, że chce, żeby dla niej zorganizować takie szkolenie. No i wtedy jak najbardziej poszukujemy sali i możemy takie szkolenie przeprowadzić. Kolejne pytanie. Jaki rodzaj skropki, rozumiem, że to przejęzyczenie, do tynkowania jest istotny? To zależy, jak tynkujesz. Natomiast powiem Wam, że ja mam swoje ulubione skropki, ale każdy ma swoją taką własną. Musi być taka skropka, która jest dopasowana do Ciebie. Ja mogę powiedzieć, czym ja się kieruję, kiedy wybieram sobie skropkę. Na pewno kieruję się tym, czy skropka jest z jakiego materiału jest wykonana. Ja najbardziej lubię skropki, które są metalowe, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moje skropki zawsze mają kąty proste i mają takie ostre te kanty, czyli nie są zaokrąglone tam, gdzie tynkujemy, tylko są właśnie proste, czyli żeby tam był kąt prosty i żeby był ten taki dziubek. Nie lubię takich z zaokrąglonymi, bo one przy mojej technice absolutnie się nie sprawdzają. No, żeby były metalowe, żeby były kwadratowe bądź prostokątne, no i muszą być dopasowane do ręki. Dlatego, że my mamy różne dłonie. Jedni mają większe, drudzy mają mniejsze. I teraz jak ktoś będzie miał za dużą skropkę do swojej ręki, no to nie będzie mu wygodnie tynkować, więc tutaj trzeba dopasować do siebie. Ja na moim szkoleniu pracuję na skropkach takich, na których ja najbardziej lubię pracować. Natomiast potem można też daje takie różne alternatywy i można sobie wybrać, jaką chce się najbardziej, no bo jak wysoki tort, no to musi być inna skropka, jak niski może być inna, więc tutaj trzeba dobrać bezpośrednio do siebie, do swojej dłoni. Kolejne pytanie. Aguś, a może coś o wycenach? Nadal nie bardzo ogarniam, trudny temat.
Zrobimy sobie odcinek o wycenach. Zrobimy sobie odcinek o wycenach, ale na pewno nie oczekujcie ode mnie, że powiem Wam, porcja tortu powinna kosztować tyle i tyle, dlatego że tych zmiennych znowu przy ustalaniu ceny jest bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, ja też stworzyłam takiego e-booka dla firmy Sweet Decor. Oni mają go w sprzedaży u siebie w sklepie, więc w razie czego jak ktoś zamiast formy opowiadanej, czyli tego, co ewentualnie w odcinku powiem, woli formę pisaną, no to myślę, że ten e-book jest całkiem ok. Tam te e-booki w sumie stworzyłam dla Sweet Decoru 2. Jeden jest o liczeniu porcji, drugi jest o wycenach, więc jak ktoś ma ochotę na taki pisany, no to tam można sobie, Sweet Decor to stworzył z moim udziałem i można sobie kupić. Natomiast myślę, że taki odcinek o wycenach to sobie zrobimy, ale będzie to bardziej takie luźne na zasadzie pogawędki, więc jak ktoś potrzebuje konkretów, to odsyłam do tego e-booka, natomiast jeśli chcecie po prostu posłuchać, no to pewnie nam się z Magdą kiedyś uda taki odcinek zrobić. Kolejny przepis. Kiedy będzie przepis na te płatki do chrupki, które obiecaliście? Tak, część z Was może nie wiedzieć, obiecałyśmy z Magdą, że pokażemy Wam, jak wykonać, żeby nie używać, wiecie, tych płatków takich kukurydzianych, to jak wykonać sobie samodzielnie taką najlepszą moim zdaniem prażynkę, której można użyć do stworzenia chrupki. Będzie ten odcinek, ale dałyśmy warunek, że musi tutaj Was być przynajmniej 3000 i ta oglądalność musi nam troszeczkę wzrastać, żebyśmy to pokazały, więc to troszeczkę taka marchewka dla Was, że mamy nadzieję, że się skusicie i będzie Was tutaj coraz więcej. Jak Was będzie więcej, no to wtedy na 3000 obserwatorów, subskrybentów koniecznie wtedy ten odcinek sobie puścimy i pamiętajcie o tym, żeby jeśli jesteście tutaj, a nie subskrybujecie, to koniecznie zasubskrybujcie. Kolejne pytanie. Problem z nasączaniem biszkoptu. Jakieś rady? Słuchajcie, te pytania Wasze są jak najbardziej ok. Ja myślę, że Wy wiecie, o co pytacie, natomiast ja tak do końca nie wiem, o co pytacie. To znaczy nasączaniem biszkoptu czym? Nasączenie jakiego biszkoptu? To jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, o które musiałabym dopytać, więc nie mam takiej prostej odpowiedzi na to pytanie. Nasączanie biszkoptu jest problematyczne i od razu Wam powiem, nie ma złotej rady. To po prostu trzeba wyczuć, ale jakby to też na szkoleniach pokazuje mniej więcej, jak to zrobić, ale też jedni wolą bardziej nasączone biszkopty, drudzy mniej. Jedni robią biszkopty zwykłe, klasyczne, kiedy mamy mąkę, cukier i jajka, a inni robią biszkopty, które są tłuszczowe i wtedy zupełnie inaczej się je nasącza. Więc tutaj niestety nie podam żadnej rady, bo tych konkretów jest zdecydowanie za mało. Kolejne pytanie. Kiedy będzie przepis na krem do kwiatków, jakie robi Pani Agnieszka? No nie będzie raczej. Raczej nie będzie. Raczej nie będzie dlatego, że sam przepis na kwiatki to jest naprawdę 1/10 tego, co jest potrzebne do stworzenia tych kwiatów. Oprócz tego kremu jeszcze trzeba poznać wiele innych rzeczy takich technicznych, żeby te kwiaty tworzyć ładne. Czyli trzeba poznać technikę tworzenia, schematy, jakby sposób robienia płatków, nauczyć się tego fizycznie. Więc nawet jeśli ja bym się pokusiła o to, może kiedyś, jak Was tu będzie bardzo dużo, to może kiedyś podam ten przepis. Ale to Wam nic nie da. To od razu Wam mówię. Przepis to jest dopiero 1/10 tego, co jest potrzebne, żeby tworzyć kwiaty z kremu maślanego na takim, powiedzmy, w miarę wysokim poziomie jak moje, więc na razie przepisu nie będzie. Jak ktoś, to zapraszam na kursy, bo na kursach oczywiście ten przepis jest podawany, natomiast, no mówię, sam przepis nic nie załatwia. Dziewczyny, bardzo proszę Was o odcinek o dekoracjach z papieru ryżowego, na przykład kwiaty. Słuchajcie, jeśli chodzi o papier ryżowy, ja nie jestem miłośniczką tego produktu do tworzenia dekoracji. Oczywiście robię czasami kwiaty właśnie z papieru ryżowego, ale tak naprawdę to jest jeden rodzaj kwiatków, który może kiedyś Wam pokażę. Myślę, że spokojnie możemy zrobić sobie taki odcinek, natomiast nie przepadam za nim, bo ten papier ryżowy, on jest twardy, kiedy wyschnie i już miałam taki przypadek, że jakieś dziecko wzięło ten kwiatek, odgryzło sobie, chciało odgryźć kawałek, on niestety pęka pod naciskiem i gdzieś tam przecięło sobie, już nie pamiętam, czy wargę, czy podniebienie, to już nie do końca pamiętam, dlatego nie przepadam za tymi kwiatami, ale myślę, że możemy spokojnie taki też sobie zapisuję na moją listę, na naszą listę, moją i Magdy i myślę, że o tym spokojnie możemy pomyśleć. Kolejne pytanie. Co się daje do piany, żeby była sztywna i nie opadała oprócz żelatyny? Myślę, że chodzi nie o pianę, tylko zapewne chodzi o śmietanę, tak? Tak rozumiem to pytanie, no bo żelatynę to w zasadzie do śmietany bardziej. Słuchajcie, no zamiast żelatyny możecie dać białą czekoladę. To jest takie najbardziej popularne, żeby ją ustabilizować. Oprócz tego są różne środki, które można dodawać. Natomiast no to jest też znowu bardzo długi temat. My z Magdą planujemy kiedyś tam taki odcinek, ale tych tematów mamy tak strasznie dużo, że nie wiem, kiedy nam się uda to zrobić, ale na pewno też sobie dopisuję na listę.
żeby omówić ten temat, czyli jak stabilizować sobie śmietanę. Kolejne pytanie. Jaka jest najlepsza chrupka do tortu? Uśmieszek. Moja. Wiecie co? Te chrupki do tortu to w ogóle jest hit dla mnie. To znaczy, to jest świetna rzecz w tortach, naprawdę bardzo fajna, bo jak ktoś lubi różne tekstury, nie każdy lubi, ale jak ktoś lubi różne tekstury w torcie, czyli jakieś tam właśnie galaretkę, czyli żelkę, jakieś frużeliny, jakieś chrupki, super chrupka, świetnie dodaje chrupkości naszym tortom. Natomiast ja Wam powiem, że tak ze zgrozą trochę patrzę na te chrupki, które są w formie dysków, które nie wiem, jak Wy je kroicie dla mnie. Ja raz przy okazji imprezy, na której był tort, którego ja nie wykonywałam, zostałam zmuszona do tego, żeby pokroić, bo przecież jak robię torty, to na pewno potrafię je kroić, do pokrojenia takiego tortu i uwierzcie mi, ja myślałam, że się popłaczę, nie byłam w stanie pokroić tego tortu, ten dysk był tak twardy, mimo że tort stał przed krojeniem, no spokojnie, pół godziny poza lodówką, to ten dysk był tak twardy, że ja nie byłam w stanie po prostu tego przekroić i skończyło się na tym, że kroiłam do momentu, kiedy była ta chrupka, tak w zasadzie to nie była chrupka, bo ona nie chrupała, tylko była koszmarnie twarda, a potem jakoś próbowałyśmy z solenizantką pokroić tą resztę i każdy osobno dostawał trochę tego, tak naprawdę kawałka czekolady z orzechami i kilka tam trochę było chrupek, więc generalnie ja ze zgrozą na to patrzę, bo to się bardzo ciężko kroi. Ja robię chrupkę w zupełnie inny sposób, ale to jest znowu element mojego szkolenia ze smaków i to szkolenie się teraz będzie pojawiało, więc to jest zarezerwowane dla moich kursantów. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że na każde jajko daje się łyżkę mąki, jak się piecze biszkopt? No nie. Nie, dlatego że jajko jest powiedzmy w miarę stałą wielkością, a jeśli używamy na przykład emek, tak jak ja, no to wiemy, że jajko ma mniej więcej tą samą gramaturę, natomiast łyżka już niekoniecznie. Teraz łyżka płaska, łyżka kopiata, bardziej głęboka, bardziej płaska, każda łyżka będzie miała inną łyżkę. Każda mąka położona sobie na tą łyżkę będzie miała inną wagę i będzie jej mniej albo więcej, więc absolutnie nie jest to w żadnym stopniu jakikolwiek wyznacznik tego, ile daje się mąki na jajko. Oczywiście może tak być, że od lat robicie jakiś przepis i macie tą jedną łyżkę po babci, która zawsze z tego przepisu wychodziło, bo macie tą jedną łyżkę, ale gwarantuję, że jak użyjecie innej łyżki, która ma mniejszą pojemność, no to już może być problem z tym, żeby ten biszkopt Wam wyszedł. Dlatego to nie jest dobry sposób, czyli przeliczać na łyżki. My mamy z Magdą całą, tutaj macie wklejoną teraz playlistę, na której są odcinki a propos właśnie tego, jak robić biszkopt. No i myślę, że w najbliższym czasie pojawi się już taki typowy przepis, który sobie nagramy i pokażemy Wam, jak taki biszkopt sobie zrobić, ale jeśli chcecie mieć takie dokładne informacje na temat tego, jakiego cukru użyć, jakiej mąki, jakich jajek, czy z całych jajek robić biszkopt, czy z rozbijanych na białko i żółtko, no to koniecznie zaglądnijcie na tą naszą playlistę i tam oglądnijcie sobie kilka odcinków i na pewno wiele rzeczy Wam się rozjaśni. Kolejne pytanie. Ile miejsca zajmują jej narzędzia do tworzenia słodkości i jak je przechowuje? Tutaj niby mam, że to jest jedna część z dwóch, ale nie wiem, nie widzę tutaj drugiej części, więc odpowiem na to pytanie. Bardzo dużo. Wiecie co, teraz już może mniej kupuję takich rzeczy, ale przez wiele lat gromadziłam, jak taki typowy zbieracz, gromadziłam tych sprzętów bardzo dużo i wiele z nich jest po prostu kompletnie mi do niczego niepotrzebnych. Ja to się śmieję, że kiedyś muszę zrobić taką wyprzedaż, czyli wziąć i wystawić te wszystkie rzeczy, jakieś foremki, jakieś wykrawaczki, bo to są rzeczy, których ja zazwyczaj nie używam, a nie wiem po co ja je kupiłam, ale po coś je kupiłam i mam ich bardzo, bardzo dużo. Zajmują naprawdę, powiem Wam, kartony, bo ja tego, czego nie używam, to po prostu nie mam obok siebie. Mam po prostu popakowane w kartony i czekają na ten moment, są zinwentaryzowane i czekają na ten moment, kiedy będą mi potrzebne. I przyznam Wam się szczerze, że to jest oczekiwanie trochę jak czekanie na Godota, czyli nigdy się chyba ten moment nie pojawi, dlatego że one tam leżą i tylko zajmują mi dużo miejsca. Nie polecam kupowania zbyt dużej ilości akcesoriów. Na pewno przemyślcie, zanim coś kupicie, bo potem naprawdę to jest majątek jakby zamrożony w tych moich pudłach i tylko się to wala i przeszkadza i zajmuje miejsce, które mogło być zajęte na coś, co jest nam bardziej potrzebne. Kolejne pytanie. Czy lepisz sama ozdoby z masy cukrowej? Jeśli tak, to z jakiej firmy masy używasz? Kiedy zaczynałam robić figurki z masy cukrowej, no to te 15 lat temu, to robiłam tak zwaną masę samoróbkę, czyli mieliśmy żelatynę, cukier, już nie pamiętam, tam chyba planta jeszcze było tych dużo takich rzeczy, robiło się taką masę, trzeba było ją ręcznie wyrabiać, no dramat. Powiem Wam, że dramat, dlatego że tam nie było żadnych utwardzaczy, ta masa się rozwalała, ona się rozpłaszczała, no bardzo ciężka sprawa.
Teraz jak robię swoje figurki od wielu, wielu lat, korzystałam z masy firmy Saracino, ale tych mas teraz jest naprawdę bardzo dużo takich specjalistycznych. Korzystam też z masy firmy Lapet, to jest taka bardziej czekolada plastyczna. Korzystam też z masy firmy Renshaw. Naprawdę jest ich bardzo dużo, ale tutaj też żebyście się do końca nie sugerowali tym, co ja mówię, dlatego że tak naprawdę masę trzeba dopasować do swoich dłoni. Ja akurat mam tak, że moje dłonie są wiecznie ciepłe. Nawet jak mamy minus 30 stopni na zewnątrz, tak jak dotkniecie moich dłoni, to one są gorące. I teraz to jest bardzo duży problem wtedy, kiedy używam mas, które bardzo szybko rozpuszczają się w rękach. Na przykład Lapet jest taką masą. I ja tej masy używam, ale ona jest bardziej czymś pomiędzy masą cukrową a czekoladą plastyczną. Więc jak ja to wezmę w ręce, to od razu wszystko mi się ociepla. Bardzo szybko muszę z nią pracować. Mogę sobie ją łączyć z innymi masami i bardzo często łączę ją z masą Saracino i wtedy pracuje mi się lepiej. Ale to też zależy od tego, jaką mamy porę roku, czy jest ciepło, czy jest zimno, więc nie do końca sugerujcie się tym, co ja robię. Ja uważam, że warto zacząć od Saracino, kupić sobie Saracino Model Past jako pierwszą masę cukrową, a potem obserwować, jak się Wam z nią pracuje. Bo jak ktoś ma zimne ręce, to masa Saracino będzie trudna do pracy i wtedy lepiej sobie na przykład na Renshaw przejść. Przynajmniej dla mnie, tak mi się wydaje. Ja pracuję na Saracino, bo mam bardzo ciepłe ręce, a ją jest ciężko rozmieszać, więc jak ktoś ma ciepłe ręce jak ja, to jak najbardziej. Więc nie sugerujcie się do końca tym, co ja mówię. Trzeba popróbować po prostu i znaleźć taką masę, która Wam będzie pasowała. Są też różne sposoby, kiedy można do masy dodawać na przykład karboksymetylocellulozę, czyli taki dodatek, który powoduje szybsze twardnienie masy i wtedy łatwiej się pracuje niektórym, a niektórym gorzej, więc to naprawdę bardzo, bardzo różnie bywa. Kolejne pytanie. Będzie więcej przepisów na przykład smakowe biszkopty, nowe kremy i tak dalej. No planujemy z Magdą przepisy, będziemy zaczynały z tą taką sekcją właśnie przepisów. Musimy się tylko trochę ogarnąć z tym jakby i kosztowo, i z kwestiami organizacyjnymi, więc tak, na pewno takie rzeczy będą się pojawiały. Śmietanka do kremów. 30 czy 36%? Jaka firma najlepsza? Czy z każdej ubije się krem? Nie korzystam z 36. To jest śmietana, z której korzystałam kiedyś, dawno, dawno temu, głównie wtedy, kiedy używałam śmietany z żelatyną. Później przeszłam na 30, ponieważ zaczęłam używać mascarpone, więc 36 nie była mi potrzebna. Na ten moment robię dużo musów, bardzo dużo namelak, bo to jest mój chyba ostatnio ulubiony krem, jeśli chodzi o robienie namelaki, są świetne. I wtedy używam śmietany 30. Jeśli chodzi o firmę, używam różnych. Tutaj nie polecę żadnej konkretnej, bo to też czasami jest tak, że ta sama śmietana raz ubije się super i świetnie działa, a innym razem nie do końca, więc jakiejś konkretnej nie polecę. Bardzo ubolewam nad tym, że większość jest z karagenem. Może mi tutaj podpowiecie w komentarzach, które nie są, bo czasami szukam, ale jest bardzo, bardzo ciężko, żeby znaleźć bez karagenu. Lepiej jakby jeszcze były w dużych opakowaniach, przynajmniej litrowych, więc tutaj jakby firmy konkretnej nie podam, natomiast tak, używam 30, 36 nie używam w ogóle. Kolejne pytanie. Jak wysoko ma urosnąć biszkopt? Ile centymetrów do góry od ilości masy? Czyli pytasz o to, że jak wlejesz sobie ciasto biszkoptowe do rantu czy tam tortownicy, jak dużo więcej ma urosnąć, ile centymetrów? No nie podam Ci centymetrów, ja nie jestem pani linijka, to Magda jest panią linijką, może ona takie rzeczy mierzy, ja natomiast nie mierzę. Ja mogę na oko powiedzieć, że moje biszkopty zazwyczaj, te takie zwykłe, klasyczne, rosną o 1/3. Czyli jak wleję powiedzmy 10 cm, to zazwyczaj tak wyrasta mi na takie 13,5, 14, czasami do 15, ale to też zależy jak ja się ubijam. Więc tak mniej więcej 1/3 wyrasta do góry, przynajmniej w moim wypadku. Kolejne pytanie. Dlaczego mus lub krem się tak jakby poci, że tynk z niego zjeżdża i się nie trzyma? Tutaj może być kilka powodów, dla którego pojawia się taki problem. Pierwsze, to zbyt mało stabilizatora w kremie, czyli jest zbyt luźne, tam może się wtrącać woda. Rzadko się to zdarza, jeśli korzystasz z dobrego przepisu, natomiast może być ta kwestia. Druga rzecz, no to może być wilgoć z zamrażarki, jeśli mrozisz sobie ten tort. Nie wiem, czy tutaj jakby nie jest sprecyzowane, jaki to jest tort, czy to jest tort musowy, czy to jest zwykły tort. Więc jeśli chowasz do zamrażarki, to jest to kwestia być może wilgoci z zamrażarki. Kolejna rzecz, może to być wilgotna lodówka, jeśli nie chowasz do zamrażarki, tak? Czyli wilgoć w lodówce, bardzo dużo tej wilgoci gdzieś tam się na tym naszym torcie osadza. Może być też tak, że jest to kwestia różnicy temperatur i to jest coś, na co stawiałabym najbardziej. Czyli różnica temperatur pomiędzy lodówką bądź zamrażarką, a temperaturą, którą masz w otoczeniu.
Słuchajcie, najczęstszy powód, i to też się tyczy nie tylko i wyłącznie tej kwestii musów, o której tutaj mówimy, tylko czasami też komuś się na przykład poci już otynkowany tort. To zazwyczaj jakby problemem jest różnica temperatur. Jest tak, ja to nazywam efektem szklanki piwa. Jak macie szklankę, nalewacie do niej zimnego piwa z lodówki, no to na zewnątrz tej naszej szklanki pojawia się wilgoć. I to nie jest wilgoć ze szklanki, bo szklanka się nie poci, tylko po prostu kondensuje się para wodna, która jest w otoczeniu. Jak masz bardzo wysoką wilgotność, w szczególności na przykład osoby, które pracują w Wielkiej Brytanii, to mają bardzo duży z tym problem podobno, że właśnie ta wilgoć bardzo im się skrapla na tortach i być może to jest to, jeśli tutaj z przepisem jest wszystko w porządku, nie masz nadmiernej wilgoci w lodówce bądź w zamrażarce, no to ja bym obstawiała kwestię tej różnicy temperatur. Być może masz zbyt ciepło w pomieszczeniu, w którym pracujesz, a lodówka jest ustawiona dosyć nisko. Obstawiam, że gdzieś tutaj jest problem, więc no też jest dużo znowu zmiennych, które mają wpływ na to, dlaczego torty i kremy się pocą, ale obstawiałabym właśnie to. Zimny mus, wyciągamy sobie do temperatury pokojowej, skrapla nam się wilgoć i przeszkadza nam to podczas tynkowania. Jeśli to jest taki zwykły tort, no to można sobie tutaj poradzić odpowiednią techniką tynkowania, wtedy nam nie będzie nic zjeżdżało. Słuchajcie, było jeszcze bardzo, bardzo dużo pytań o różne inne kwestie. Ja nie jestem w stanie niestety na wszystkie pytania odpowiedzieć w takim jednym filmie, bo trwałby bądź ile. Może kiedyś się zdecydujemy z Magdą na zrobienie live'a i wtedy tam jeszcze na inne pytania sobie poodpowiadamy. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli w ogóle taka forma odpowiedzi Wam się podoba, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Tam zasubskrybujcie, zalajkujcie, zróbcie wszystko, co trzeba, żeby ten odcinek się niósł, zadawajcie pytania, no i co? I jeśli będzie Wam się podobało i jeśli ten odcinek fajnie nam pójdzie i się okaże, że jest zapotrzebowanie na takie treści, to jak najbardziej będziemy takie treści kontynuowały. Mam nadzieję też, że podobało Wam się, jak wykonałam figurkę z masy cukrowej. No i cóż, niebawem pokażę, jak wyglądał ten tort, bo niedługo mój synek ma urodzinę, więc może mi się uda nawet nagrać filmik z tego, jak ten tort przygotowuję. Do zobaczenia!